Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam fuszerkę odnowienia na przykładzie tego peramentu z 1917 roku. Jeden rok jest tu. Padły się tutaj plakietki emaliowane, powpadały do środka i teraz Wam pokażę, dlaczego tak się stało i jaki zrobił błąd ktoś, kto odnawiał ten kielich. Kielich jest bardzo ładny, jest to Sterling z Ameryki. I tutaj jeszcze będzie druga rzecz, taka, która została zawalona. No to rozbieram kielich. I proszę zobaczyć, jak ktoś pomontował plakietki. Oryginalnie były tu blaszki, które się urwały. Urwała się jedna blaszka, druga. Tutaj nie ma żadnej, bo jak ktoś demontował, odginał i urwały mu się. Więc co zrobiono? Przylutowano to cyną. A żeby jakoś to wyglądało i zamaskowano, to jeszcze jakąś srebrzanką tą cynę pomalowano. I teraz mam problem z tą stopą, która jest dosyć ładnie zrobiona, bo jest repusowana ręcznie. To wybijano na masie. Te wzorki. Plakietki są przepięknie zrobione. Plakietki są grawerowane ręcznie. Nawet tutaj widać, jak ktoś rylec prowadził i robił aureolki. I teraz mam problem, żeby nawet usunąć je bez uszkodzenia. Właśnie będę musiał podorabiać, czyli dolutować te wszystkie wąsy. O, nawet się pomyliłem. Plakietki są odlewane. Plakietki są odlewane, teraz widzę. Więc moje tutaj takie pomylenie się, ale przepięknie te plakietki. 1917 rok i jak ładnie wymalowane, położona emalia. Ale jednak dobrze myślałem z tymi plakietkami, bo one pierwotnie były rytowane ręcznie, czyli był wybierany materiał pod postacie. Tutaj widać jeszcze starą tekturę, to jest papier czerpany, czyli na pewno jest to ten rok 1917, rok produkcji. Kolejną taką fuszerką i zaniechaniem było to, że ktoś zatoczenie polerował nie wzdłuż linii i tutaj na tej czaszy, to się nazywa czasza, albo mówią na to kupa. Kupa od tego, że coś się trzyma w kupie. Czyli to trzyma w kupie, to jest tak jakby blacha zwinięta w kupę. Tak się to nazywa też po brązowniczemu. Tu jest właśnie ten Sterling, punca. To jest rodzaj materiału. Tak jak mówiłem, wyrób amerykański. Ale ktoś poszedł na łatwiznę, czyli takie odnowienie było po łebkach i spolerował. Teraz jak ja to spoleruję jeszcze raz troszeczkę, to mi tutaj z tej strony zaginie ta linia i już czasza nie będzie miała takiego wyglądu. Te linie to tutaj były zataczane. To się toczyło nie nożem na tokarni, tylko to się toczyło ręcznie. Nożek był w taki haczyk. Na tej zasadzie, że ręcznie przykładał nóż i na obrotach, na malutkich obrotach przykładał i zataczał. To się toczyło na oko. To robiłem też to w takich różnych czaszach. I właśnie na tym polega ten problem brązowniczy, że trzeba poprawiać po kimś, ponieważ ktoś zrobił niedokładnie to odnowienie i właśnie nie dolutowali tutaj wąsów. A utrudnienie jest takie, że teraz jest to zapaprane wszystko cyną, a cyna jest wrogiem brązownictwa i jakoś będę musiał tą cynę usunąć na ciepło. Ale wyrób jest bardzo ładny, ale niestety będzie troszeczkę pracy, żeby te wąsy zrobić, bo ja też mógłbym
przykleić tutaj jakoś taśmą czy klejem na gorąco, ale to nie na tym polega odnowienie, żeby to, co jest zepsute, żeby dalej to zachować. I widzicie, tutaj jeden wąs się urwał, dlatego wąsy muszę dolutować miedziane, żeby można było je łatwo odginać, przyginać. No i teraz mam właśnie problem, jeszcze ta plakietka wyszła, ale będę miał problem, żeby usunąć kolejne plakietki. A tą to już nie wiem, ta jest już przylutowana na stałe, cyna jest tam blana. I tak to wygląda. Ale jeszcze będę musiał wyprostować czaszę, ponieważ przy poprzednim odnowieniu nie założono tego na maszynę i nie przewalcowano końca, dlatego ta czasza jest jajowata, tak tutaj widać, ona jest cała pokrzywiona. Bo odnowienie to nie powinno być tylko wypolerowaniem i nałożeniem powłoki, czyli takie pójście na łatwiznę, ale odnowienie powinno być tym, żeby przywrócić kielich czy inną rzecz do stanu pierwotnego. Tutaj widzę jeszcze jedno zaniechanie poprodukcyjne. To jest mocowanie na typ amerykański. Brakuje tu jeszcze otworka, ponieważ jakby tam naleciała w trakcie galwanizacji kąpiel, no to już ciężko będzie ją wylać z tej rureczki, która jest tutaj zamknięta takim gwintem. Dlatego jeszcze tutaj będę musiał nawiercić malutki otworek, średnica 2,5 mm i ładnie go nagzymkować, żeby można było środek denka wypłukać. Denko jest ładnie wylutowane, robione to było bardzo dokładnie. Tutaj ta malutka koszuleczka, to ja już nie wiem, czy ona jest, czy to jest odlew, bo to jest tak, chociaż wydaje mi się, że to może być repusowane, ale ciężko mi powiedzieć i ciężko mi powiedzieć tak samo w przypadku tego nodusa. To jest już wylutowane w jedną całość. Tu te koraliki, to one były zagniatane na maszynie, czyli są moletkowane, bo to jest wszystko drykowane. Te elementy są wszystko drykowane. Drykier sobie to potem połączył na maszynie, pozaginał i pozagniatane było na woltnych obrotach z dużym podparciem. Były porobione właśnie te moletki. I jeszcze tu ktoś przy odnowieniu, można by powiedzieć tak, że się zemścił na tych plakietkach, ponieważ pomalował je lakierem bezbarwnym. Dlatego są te zaciemnienia tu i jak przylutowywał to z tyłu na tą cyną, to jeszcze przegrzał te plakietki i automatycznie kielich, jak był z odnowienia, to automatycznie już z powodu przegrzania tych plakietek już ten lakier zżółkł i osoba, która dawała ten kielich do odnowienia, to powinna zwrócić na to uwagę, no ale no, ciężko tak, jak ktoś się nie zna, ciężko zauważyć te rzeczy. I następna rzecz, pozalewał tutaj cyną te wszystkie połączenia, cyna poleciała tam do środka i teraz, żeby cynę usunąć, będzie problem, bo zawsze troszkę tej cyny zostanie i cyna ma niższą temperaturę topnienia i wżera się w metal, w mosiąc. Także będę miał tutaj problem, żeby przylutować na nowo te wąsy. Takie wąsy jak tu jest. No i tyle. Dziękuję. Pozdrawiam.